Siemka, ja jestem Adacho, jest godzina 9:59 i nie przypominam sobie ostatniego czasu, żebym miał możliwość nagrania... O, już 10! Chociaż ten zegarek się trochę spieszy, ale chodzi o to, że zazwyczaj o 10 dostajemy detale nowej karty, w zasadzie zapowiedź nowej karty. Na Windowsie mam jeszcze 9:59. To jest zapowiedź, którą zobaczyliśmy 2 dni temu. Skała. Mam nadzieję, że to może będzie legendarny Rock Lee, a jeśli nie Rock Lee, sporo osób zakładało, że to będzie Kid Buu, bo Kid Buu, jak pierwszy raz został pokazany, to stał na takiej skale. Generalnie raczej nie byłbym tego fanem, bo to nie będzie karta legendarna najprawdopodobniej. Właśnie wybiła 10, więc wiecie co? Ja zaraz zerknę, w zasadzie teraz odświeżę tę stronę, zobaczę, czy ten film w ogóle wrzucę, bo jeśli się okaże, że dzisiaj nie będzie detali, to to, co zobaczycie teraz, to tego nie zobaczycie, bo tego nie wrzucę. Chyba, że na przykład detale będą jutro i po prostu dogram jutro. Okej, zobaczmy. Czy wyszły jakieś nowe detale? Czy je... Ojejku, jest faktycznie Metal Cooler, czyli oni zrobili skałę, z której Metal Coolery zbiegały. Co to jest? Czekajcie, pokażę wam to inaczej. Co to jest? Metal Cooler Army. Ale przynajmniej mamy nową, to nie jest nowa nazwa konkretnie, kompletnie, jak to tutaj mówił ja, Wasilewski. Spodenki spadają, ale mamy tutaj już taką kartę Metal Cooler Army. W zasadzie tak. To jest jedyna karta, która ma tę nazwę. I to jest karta, która jest legendarna, natomiast jest stara, darmowa. Pamiętam, że jak wyszła, to ją bardzo lubiłem, ale ona jest już po EZA i w zasadzie wątpię, żeby miała dostać Super EZA, bo jest... Chociaż mamy już jedną Super EZA darmowej karty, tego Goku, prawda? Przynajmniej nie jest to Kid Buu, więc jeszcze jest szansa na legendarnego Kid Buu. Gdyby to był... Tylko dlaczego w ogóle Metal Cooler? Dlaczego w ogóle Metal... Przecież to w ogóle nie ma sensu. Czekajcie, odświeżam stronkę, powinniśmy dostać teraz jego detale i... Okej. O, co jest? 5 kick. Co to jest? Dlaczego dostajemy karty związane z Freezą? Wiecie co? Dobra, ja sobie w międzyczasie popobieram te pliki i będziemy sobie zaraz to analizować, ale czekam najpierw jeszcze minutkę czy dwie na animację. Metal Cooler? Ty, no co myśmy przed chwilą dostali w takim razie? Tutaj na tę stronę sobie wejdę, bo ona jest fajna, a ostatnio się od niej dowiedziałem. Przecież mieliśmy Realm of Gods, mieliśmy Xenoverse, Science Sagę. Czy to jest w zasadzie chyba tutaj mamy... Nie, wiecie co, teraz sobie przypomniałem. Przecież to jest time slot, czyli moment w roku, w którym dostajemy losowe karty. Bo rok temu mieliśmy Tao Pai Paia pod koniec maja. Mimo tego, że wcześniej mieliśmy tak naprawdę losową legendarkę związaną z szóstym wszechświatem. No może nie losową, bo to była część druga tej celebracji z szóstym wszechświatem tutaj na Golden Week. W tym roku trochę Golden Week się inaczej czasowo zgrało, bo mieliśmy jeszcze ten kolaps z Xenoversem. Ale 2 lata temu na przykład, jak sobie spojrzymy na 2024 na maj, no to mamy co? Freezę, nie? I też to tak średnio pasuje, no bo wcześniej była Busaga, więc to są karty, które są w sumie niepasujące do tego, co było wcześniej. O, jest i Metal Cooler, dobra, pojawiła się, kolejna minutka, kolejne detale. Metal Cooler Army. Powiem wam, że kurde, wielkim fanem Metal Coolera nie jestem i zastanawiam się tylko, czy ta karta ma teraz sens, ponieważ tak na dobrą sprawę to nie ma chyba w sumie dobrej drużyny do Wicked Bloodline. Ta drużyna musi dostać jakieś EZA, no bo jeśli sobie wejdziemy na przykład w kategorię, no to co my tu mamy? Jeśli chodzi o liderów, nic nie jest grywalne. Jeśli chodzi o najnowsze karty, ten gość jest dobry, ale on jest raczej do Movie Bosses, Movie Heroes. Ten Frieza Golden jest dobry, tutaj no nie ma z czego budować. Jest ten Frieza, który w zasadzie się zestarzał szybciej niż się przydał. Ten Frieza jest całkiem jeszcze może, ale to nie jest drużyna, która jest moim zdaniem grywalna, więc tutaj potrzeba jakiejś EZA, być może jakiś... Kurde, może nawet EZA legendarnego Metal Coolera? A tylko, że to jest dość duża karta, to była karta na WWC, z tego co pamiętam i nie wiem, czy teraz byłoby miejsce dla takiej dużej
na takie duże EZA. Zobaczmy w takim razie animacje, bo podejrzewam, że już powinny się pojawić. A, jeszcze tutaj dodatkowe. On się tutaj będzie przemieniał w takim razie. Reinforcements było. No dobra, ty. Zaraz zobaczymy, o co chodzi, ale nie chcę jeszcze patrzeć na to, co tutaj pokazali, bo na początku chcę zobaczyć animację, a potem sobie zobaczymy detale. Ale ten King Cold? O, mamy animację. Boom. Dobra. Oglądańsko. Król Colt. No to Król Colt musi być oczywiście z mieczykiem z Trunksem, nie? Ale on w zasadzie w anime nic nie robił, więc wątpię, żeby tutaj było to... Okej, dodali mu jeden kadr. Wątpię, żeby to było jakoś bardzo ambitne. Zobaczmy tego Metal Coolera. Czy będą jakieś użyte animacje z poprzednich lat? W sumie wiecie co? Ja wolę sobie obejrzeć to po japońsku i zaraz sobie zobaczymy detale po angielsku. Król Colt. Zobaczymy, jakie oni mają linki, no bo on się troszeczkę inaczej linkuje z Metal Coolerem niż jacyś tam typowi Saiyanie. Metal Cooler ma dość nietypowe linki. Może tam ta jego darmowa drużyna dostanie EZA? Kto wie? To nie jest karta legendarna, więc tutaj wątpię, żebyśmy mieli jakoś dużo animacji. Okej, to wygląda naprawdę słabo. To wygląda naprawdę słabo. Mamy supernową. Nie, dobra, ty. Pokażcie mi coś lepszego. Wow, wchodzimy do Cyberpunka. Co to był za bieg? Wyglądali jak Magenta z Karminem, którzy uciekali przed Gohanem, Piccolo i What? Co to jest za battle motion? Nie, to jest komiczne. To jest komiczne. Co to jest? Ja pierdzielę. Czekajcie, to tutaj oni wchodzimy w jakiś tryb, a reinforcement, czyli posiłki, tak? Nie, jak oni biegną. To jest najlepsza karta. O, ja pierdzielę, ale mi tu poprawiło humor. O, no super animacyjka. Nie, no ci są najlepsi. Ja pierniczę, ale polecieli z budżetem. Wszędzie ta sama animacja wklejona. O, no. I co? Będzie coś tutaj chociaż lepszego? Nie za bardzo. O, jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze? Jakiś active skill? Wysysanie energii, może to będzie... Może to będzie... Buffować jakoś? No, wygląda to na jakiegoś buffa. Cała drużynka została podświetlona. Ja pierdzielę, co to jest za battle? Jestem ciekaw, co ludzie tutaj napiszą na ten temat. Wow, okej, sprawdźmy w takim razie, co te karty robią. Nie no, to jest komiczne, to jest naprawdę komiczne. Mamy Króla Colda. Extreme fizyczna karta, jeśli chodzi... No, wiadomo, karta banerowa, więc tutaj wielkich rzeczy się nie spodziewam, ale jedyną rzeczą, na którą chciałbym spojrzeć, to są te linki. No właśnie, tutaj mamy linki, które częściowo łączą się z klanem Freezy, chociażby ten, Universe Most Malevolent, Thirst for Conquest tak samo, Strongest Clan in Space, no ale Coward, czy Brutal Beatdown, czy Tough as Nails to nie są konkretnie 100% linki rasy Freezy, więc wątpię, żeby na przykład taki Metal Cooler go miał. Metal Coolery mają trochę inne linki, zresztą zaraz zobaczymy. Zobaczmy w takim razie bazowe efekty. Pamiętajcie, że to jest karta banerowa, także to jest coś, co może się... Mam nadzieję, że będzie przydatne, no bo tak jak mówię, ta kategoria jest wybrakowana obecnie. Także liczymy na jakieś EZA. Key 2, atak Def 250, wyprowadza atak dodatkowy, który ma 70% szans na bycie super atakiem. W takim razie zobaczmy w ogóle sobie efekt tego super ataku. Gość ma 5 kategorii. Android Cell Saga, to jest... No to jest prawda. Android Cell Saga zaczęła się w tamtym momencie, więc okej. Def na jedną turę 50% i obniża atak def. Oj, ma rzadki typ w ogóle ataku. Bronią. To jest chyba najrzadszy typ ataków, więc mało jest przeciwników, którzy kontrują coś takiego. 5 kategorii, no dobra. No i widzę tutaj, że mamy warunek, który nam mocno sugeruje, że będziemy mieli tutaj jakieś EZA w tej celebracji, bo mamy za każdego sojusznika w drużynie z kategorii Wicked Bloodline, czyli ta rodzina Freezy, albo Terrifying Conquerors, w zależności od tego, która kategoria ma więcej członków. Atak def 100 do 400. Chociaż w sumie Cooler przyjaciel, ten Król Colt, bo on też się liczy. I jeszcze jedna karta, jakaś EZA, nie?
i mamy już pełen warunek zrobiony, więc może tutaj będzie to przewidziane tak, że nie będziemy musieli grać całą drużyną Wicked Bloodline albo Terrifying Conquerors. No okej, ma statystyki. Szansa na kryta, szansa na unik i redukcja damage'a 40%. Okej, czyli jeśli gramy już złożoną drużynką, to mamy fajną bazę pod, powiedzmy, defensywne mechaniki. Kiedy wszyscy sojusznicy atakujący w tej samej turze to Wicked Bloodline albo Terrifying Conquerors, wszyscy sojusznicy Ki 2 atak dev 40 na 2 tury, spoko. Atak 250 przy atakowaniu. Support na 2 tury jest fajny, tyle że moglibyśmy go podtrzymywać permanentnie tylko jeśli byśmy tego Colda trzymali w rotacji. Jeśli go wrzucimy na trzeciego slota, no to on nie będzie aktywny. Jeśli mamy przeciwnika z kategorii Earthbred Fighters, Hybrid Science, atak 200 i kryt, no dobra, to są tylko ofensywne buffy, więc ta karta podejrzewam, że ona nie jest przeznaczona do tego, żeby bić jakoś szczególnie dużo. No a ten warunek... Ja nie jestem wielkim fanem i podejrzewam, że większość z was też nie jest wielkim fanem warunków pokroju musi być jakiś przeciwnik, no bo nie jesteśmy w 2017 roku, żeby robić takie warunki, ale to nie jest aż tak zły warunek, no bo Earthbred Fighters, Hybrid Science to są bardzo szerokie kategorie, no nie wiem, na jakieś Blue Zony ewentualnie ta karta może byłaby ok pod kątem ofensywnym, no ale kart banerowych raczej się nie bierze pod kątem ofensywnym. Przy atakowaniu z 12 albo więcej key atak do 250, spoko, spory buff. Przy przyjmowaniu super ataku, ok, permanentnie, ale jednorazowo dev 100, czyli jeśli raz przyjmiemy ten super atak, to ten buff mamy już zawsze. Tylko pytanie, czy on się aktywuje wtedy za każdym razem, jak przyjmujemy super atak, czy on jest doliczany do naszego defa, czyli ten def dostajemy permanentnie? No nie, no when receiving super attack. No nie, no chwilę. Chyba to jest napisane w ten sposób, że jeśli w jednej rotacji Król Cold przyjąłby na przykład 2 super ataki, to się nie aktywuje 2 razy. Bo ogólnie mogliby nie napisać żadnego z tych żółtych znaczników i wyszłoby prawie na to samo. Więc nadal chyba to wygląda tak, że jak przyjmuje super atak, to dostaje tego defa 100, a to nie jest tak, że on się aktywuje na zawsze. Tak to rozumiem. Szansa na unik... O, szansa na unik, jeszcze 30% tymczasowo przy superataku, ok. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Przy przyjmowaniu fizycznego superataku, redukcja 50% tymczasowo, no to jest bardzo specyficzna karta. Pod konkretne eventy wręcz jestem skłonny powiedzieć. Kiedy nasz cel ma albo obniżony atak, albo jego HP to 60% albo mniej ma attack break. No powiem wam, że tutaj brakuje jakiegoś scoutera. Bo tak naprawdę sporo defensywnych możliwości Colda jest powiązanych z przyjmowaniem super ataku albo nawet fizycznego super ataku. No to musimy wiedzieć, jaki przeciwnik wyprowadza super atak, ale no jeśli nie mamy scoutera, to nie wiemy, gdzie jest ten super atak, więc wtedy bazujemy tylko i wyłącznie na statystykach, ewentualnie na tej bazie, która sama w sobie nie jest imponująca, bo to jest 40% tylko dodge i redukcja, no to nie jest dużo. Okej, zobaczmy w takim razie, no co ja mam powiedzieć, nie jestem... 10:15, zaczynamy koncert. O! Wow. O, chyba skończył. Tak? No ja was przepraszam, ale nie mam całego dnia, żeby to nagrywać, więc jeśli będzie wam przeszkadzać to wiercenie, no to przepraszam w imieniu sąsiada, ale zobaczmy w takim razie... Zobaczmy w takim razie sobie Metal Coolerów. Extreme Tech, ale kurczę, o co chodzi z tymi Reinforcements? Wydaje mi się, że to jest taka sama mechanika jak Ozaru, tylko że po prostu jest inaczej nazwana. Zobaczmy Leader Skill. Terrifying Conquerors, Power Absorption. I nie ma tutaj w ogóle ani mowy, nawet w dodatkowych warunkach, o kategorii Wicked Bloodline, więc mamy Terrifying Conquerors, Power Absorption. Czy to są kategorie, które potrzebują... No Terrifying Conquerors wydaje mi się, że było ostatnio w kontekście... Slaga? Zaraz zobaczymy. Kino Dabura przecież dostał Terrifying Conquerors ostatnio. Go ma zwykłe 200, chociaż to nadal jest sporo. A czy Power Absorption ma jakiegoś... No Power Absorption już jest na pewno... Co ja robię? To już jest starsze. No właśnie. Ten... Kurde, ten Omega? Ten Omega też? No to ten Omega jest zajebistą kartą. O czym wy tutaj rozmawiacie do mnie? Dobra, ty, no nie wytrzymam z tym wierceniem. Trudno. Mam nadzieję, że nie będzie wam to aż tak przeszkadzać. Mi to przeszkadza, ale postaram się to ignorować. Z tego, co widzę po tym link skillu, to tak naprawdę tutaj nie ma konkretnie mowy o Wicked Bloodline, ale
karty pokroju Freezy, Colda czy chociażby Coolerów powinny się tutaj łapać ze względu na dodatkowy warunek Target Goku, więc Terrifying Conquerors plus Target Goku, plus tak naprawdę Cooler się łapie ze względu na Movie Bosses, Metal Cooler się łapie na Artificial Life Force i nawet karty pokroju Androida 13 się mogą tutaj pojawić, bo mamy Power Absorption, no nie? I oni się łapią pod wszystkie w zasadzie 3 dodatkowe warunki, Movie Bosses, Artificial Life Forms czy Target Goku. Także jest to, myślę, że dość szeroki leader skill, biorący pod uwagę sporo kart z filmów, ale w sumie jakbym tak patrzył, czy Baby by się nawet łapał pod to? Czy Baby jest Artificial Life Forms? Już z pamięci wam nie powiem, ale nawet Buu się łapie pod to. Power Absorption, Artificial Life Forms, to jest Majin Buu. Więc zastanawiam się tutaj, czy ten Cooler będzie przewodniczył raczej kartą pokroju Freezy, innych Coolerów i w ogóle rasy Freezy, czy też będzie można tutaj wrzucić karty pokroju właśnie chociażby Majin Buu. Tak jak mówiłem, jest tutaj lekka różnica w linkach. Big Bad Bosses to jest spoko, ale mamy ten Auto Regeneration link, który jest typowy dla Metal Coolerów. Nightmare jest raczej taki nieprzypisany do żadnej konkretnej rasy. Mówię, Strongest Clan in Space oczywiście się pojawiło, ale no nie mamy nawet tego Universe Most Malevolent. Nie mamy Brutal Beatdown. Nie mamy Coward, więc mamy tutaj w zasadzie raz, dwa... Thirst for Conquest ma jeszcze, tak? 3 linki. No także karta banerowa, która się linkuje z Dokkan Festem 3 linkami, mimo tego, że tak naprawdę to jest jedna rasa. Okej, aktywujemy animację wejścia, jeśli 3 albo więcej mamy sojuszników w drużynie z kategorii Movie Bosses, Wicked Bloodline. On się liczy, no bo nie ma tutaj napisane self-excluded, więc oprócz tego potrzebujemy jeszcze 2, więc tak naprawdę, no jeśli gramy leader skillem i tym drugim Coolerem, to potrzebujemy jeszcze jednego. To nie powinno być aż tak trudne. Fajnie, że jest Movie Bosses, to powinno być znacznie łatwiejsze. Mamy tego Golden Freeza i Gogetę chociażby, nie? To też jest grywalna karta. Jednorazowo, permanentnie. Wyprowadza 2 dodatkowe ataki i każdy z nich ma 50% szans na bycie super atakiem. Permanentnie. Key 1 i redukcja damage'a 20%, czyli to mu zostaje na zawsze. I jednorazowo redukcja damage'a 20% na jedną turę. Okej. Zastanawiam się, czy tutaj też będzie jakaś mechanika, która mu pozwoli w następnych turach być silniejszym, bo to wygląda jak taka mechanika zabezpieczająca tylko na pierwsze pojawienie się. Za każdego sojusznika w drużynie Movie Bosses Wicked Bloodline. Movie Bosses Wicked Bloodline. No, powiedzmy, że jest to dość szerokie. Chociaż, no już tutaj nie wrzucimy żadnych Buu, nie? No, o tym właśnie mówiłem. Niby Buu pasuje pod lidera, ale temu Coolerowi do pasywki już nie pasuje. Atak def 100 do 500, szansa na kryta... To jest dosłownie to samo, co miał Colt, tylko że lepsze statystyki gość dostaje. Kryt, szansa na unik i redukcja 10, maksymalnie do 50, podczas kiedy Colt miał do 40. Jedna albo więcej niebieska kula zebrana, szansa na unik 25%. O kurde, mamy tutaj jakiegoś Katopesla moment. Niebieska kula zebrana dodge, czyli miałby powiedzmy 75% dodge'a, jeśli zakładamy, że ten warunek jest spełniony na maksa. Zielona kula zebrana, dodatkowy atak z 70% szansą na bycie super atakiem i debuff. To jest dosłownie to samo, co miały te darmowe kulery. Niebieski unikał, zielony debuffował. Debuffuje przeciwnika na 2 tury i pieczętuje atak super przeciwnika na 2 tury. No super, okej, niech będzie. Fioletowy orb przeżywa knockout raz na turę, no to może się przydać i odradza HP. Czerwona kula Extreme Class Allies atak def 50%, no ale to jest na jedną turę, więc jeśli mielibyśmy tym gościem grać na 3. slocie, to jest bezużyteczne. Musielibyśmy go wrzucić na 1. slota, a jeśli go wrzucamy na 1. slota z czerwoną kulą, to nie może zebrać niebieskiej, więc nie będzie aż tak bardzo unikał. W sensie ma 50%, no okej, ma 70% redukcji damage'a, ale ja tu nie widzę za bardzo statystyk oprócz tego 500%. Ale zobaczmy dalej w takim razie. No tutaj on sobie sam to też będzie dawał. Jedna żółta kula, albo więcej oczywiście. O, wow, znaczy nowa. Bardzo dawno tej mechaniki nie było. Odradza 5% zadanych obrażeń jako zdrowie. Legendarna pan pszczółka to miała. Okej. Ale co tu się w ogóle dzieje? On statystyk ma tylko tyle. Okej, dobra, idziemy dalej. Im więcej HP mu zostało, tym więcej statystyk dostaje maksymalnie do 200%. O, no to tutaj chyba już w końcu rozmawiam.
Czekaj, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Za każdy atak przyjęty albo uniknięty, atak def 30 do 150, permanentnie. 5 ataków i mamy to wyrobione. Tak samo tutaj, atak def 5% do 25% dla sojuszników, których imię to Cooler, w zasadzie których zawiera Cooler, wyłączony, kurwa, skład Coolera, no bo na pewno ten Thauser miałby... W sumie to ten Thauser i reszta to mogliby dostać spoko Eza. Ty, no naprawdę? Musieli napisać, że ten skład jest wyłączony? Dosłownie jedna, jedyna karta. Nawet ten głupi Freeza i Cooler się pod to łapią. Ale oni nie mogą dostać. Dlaczego skład Coolera nie może dostać supportu od Coolera? Czy oni są naprawdę tacy potężni? Mając 40%? Nie, dobra, to jest jakaś parodia. Dlaczego oni zostali wyłączeni? Plus dodatkowy atak def 5 do 25, jeśli imię również zawiera Metal Coolera. No to już jest typowe pod Metal Coolera granie, ale to sugeruje, że musimy dostać chyba za tamtych darmowych kart, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli, no patrzcie, ale oni mieli już Eza. Ja zapomniał. Aha, bo oni wyszli w 19, a dostali Eza w 22. Nie, sorry. Oni dostali Dokana w 22, a jak była celebracja z Coolerem i dostali też Eza od razu. I to jest właśnie największa głupota tamtej ery Dokana. Dawanie Eza kartom, które dopiero co wyszły. Czyli mechanika w grze, która jest poświęcona wskrzeszaniu martwych kart, no jest tutaj już nieaplikowalna. No, wątpię, żeby te karty dostały Super Eza. Okej, niech będzie. Głupota. To totalna głupota. Ja pierniczę. Co ten AGL Metal Cooler dostanie? Może ten z Clasha dostanie Super Eza. Niech będzie. Poczynając od czwartej, no już tutaj statystyki się na pewno podwyższają, nie? Bo to też działa na niego, bo to nie jest self-excluded. Zaczynając od czwartej tury, od początku bitwy, dodatkowy super atak i od... Czekajcie. Kiedy postać jest pierwszym atakerem na początku tury, zaczynając od czwartej tury od początku bitwy, albo zaczynając od szóstej tury. Czyli, jeśli ewentualnie mamy go w pierwszej rotacji i wyrzucimy go z rotacji, to on wraca w czwartej turze na pierwszym slocie, czyli na początku tury on musi być na pierwszym slocie. Podobnie jak Goma, który na początku tury musi być na drugim slocie, żeby dostać tego defa. I wtedy woła posiłki. Okej, zobaczmy w takim razie, o co chodzi z tymi posiłkami. No jeśli chodzi o kategorię, to jest ich troszeczkę więcej, ale tutaj zaskoczeń raczej nie ma. Zobaczmy ten efekt super ataku. 50% ataku na jedną turę i podnosi def Extreme klasy na 2 tury. 6%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w grze. No to 6% nie jest imponujące aż tak bardzo, ale to może kilka razy się aplikować, nie? Więc myślę, że to jest coś, co będzie miało większy wydźwięk niż brzmi na papierze. Dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze Active Skilla w sumie, jak już tutaj jesteśmy. Może być aktywowany, jeśli mamy 50% HP albo mniej, albo począwszy od czwartej tury od początku bitwy. Bardzo łatwe warunki. Super. O! Jest odnowienie HP i dostaje buffa na całą bitwę. Key 1, atak def 30 na całą bitwę. Szczerze, podobna sytuacja jak z Goku Saiyan Day, tym Kid Goku z pierwszych odcinków Dragon Balla. On też sobie odradzał HP z tego co pamiętam, albo też jakoś się buffował, ale nawet jeśli mamy pełny pasek HP, myślę, że bym to odpalił ze względu na tego buffa. I nawet gdybym miał zmarnować to uleczenie. Zobaczmy w takim razie jeszcze to. No mamy tutaj ewidentnie Ozaru, tylko że to inaczej się nazywa. Gwarantowany kryt. O nie, to chwila. Czekaj. No nie no, robi się na tęczowo, nie? Czyli to jest mechanika Ozaru. Zresztą to widzieliśmy też na filmiku, bo tak sobie teraz myślę, jeśli on zestunowałby wszystkich przeciwników, to faktycznie nie potrzebowałby defa, no ale nie na wszystkich przeciwników stun działa. Czekaj, co? Atak 600 na początku każdej tury permanentnie? A na ile tur my wchodzimy w to gówno? Muszę obejrzeć jeszcze raz ten filmik. No widzicie? Nie, dobra, to jest normalne Ozaru. Widać to normalnie na tym filmiku, że jest czerwone tło, że kulerzy są po prostu tutaj tacy, nie? I że mamy 3 kulerów, więc to jest normalne Ozaru, nie możemy tutaj dostać damage'a, ale jestem ciekaw, na ile to jest turbo. Są Ozaru, które działają na jedną turę, są na 2, są na 3, w formie giganta tak naprawdę. Ja mówię o Ozaru, ale wiadomo o jaką mechanikę chodzi. Więc w każdym pojawieniu się on będzie silniejszy. 1200, 1800, wątpię, żeby to szło jakoś szczególnie dalej. Obecnie
Dla mnie to nie jest karta, po którą warto samonować bez wiedzy, jak dalsza część tej celebracji będzie wyglądać. No bo Movie Bosses Wicked Bloodline i support specyficznie dla coolerów i dla metal coolerów. No proszę was. Żadna z tych kart nie jest grywalna. Jeśli wpiszę samo cooler, to mamy... O, Golden Cooler, który musi mieć 3 albo więcej heroes w drużynie. Nie, tutaj żadna karta nie jest grywalna. No niestety te 2 coolery fajne, ale już ich czas minął. O co tu chodzi? No tutaj musimy poczekać w takim razie na Eza. Póki co, dla mnie to nie jest Summon, dla mnie to jest Skipperino, a raczej jeszcze czekamy na dalszą część tej celebracji, bo okej, mimo tego, że tutaj byłoby łatwiej na pewno wypełnić ten warunek, Movie Bosses, ewentualnie to Wicked Bloodline, bo mamy tego Golden Freeza i Gogetę, który też się aplikuje, ale no kurczę bele, to szkoda byłoby zmarnować to. Nie mówię, że sama karta w sobie jest zła. Podoba mi się to, że na pewno jest elastyczna pod różnymi względami, w zależności od tego, jakie orby zbierzemy. Wiadomo, że tutaj to nie zawsze od nas zależy, jakie są orby na planszy, ale że są różne opcje. Nie jestem wielkim fanem tego, że te karty do Confest są aż tak bardzo ograniczone do tego, kim mamy grać. Movie Bosses Wicked Bloodline i muszę ich włożyć do drużyny, bo inaczej ten cooler nie będzie miał nic, mimo tego, że Bu na przykład mógłby tutaj być zaaplikowany do tej drużyny. A Bu się nie łapie pod ten warunek z pasywki. Okej, tak czy siak. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam go wrzucę planowo, znaczy nagrywam to oczywiście, tak jak wiecie, chwilę po premierze, ale wrzucę wam go dzień później, bo dzisiaj obiecałem, że będzie Naruto. Także niech będzie, że będzie Naruto, ale zmontuję to jeszcze dziś, więc wspierający. Pozdrawiam was. Dzisiaj to widzicie. No ale mówię, terminarz, jeden dzień naraz, jeden film naraz, jeden dzień naraz. Sąsiad skończył wiercić, świetnie, dobrze się bawił, mam nadzieję, że przez te 15 minut, kiedy mi wiercił, akurat w trakcie nagrywania filmu, no ale nie można mieć wszystkiego. Poczytam sobie komentarze ludzi w internecie, ale póki co taka jest moja wstępna opinia, nie spaczona niczym. Czekam na waszą. Zostawcie lajka, zostawcie suba, czekam na wasze komentarze. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.